Cześć! Kilka dni temu udało mi się przenieść Home Assistanta z mojego Raspberry Pi na Fujitsu Futro S740. Procedura jest stosunkowo prosta i udało mi się to zrobić za pierwszym razem, mimo że mamy tutaj do czynienia z kompletnie innymi architekturami procesorów i instalacjami, bo tutaj mam Dockera, a tu Proxmoxa. Wszystko pokażę na S920, którego jeszcze nie oddałem, i jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam do materiału. Przejdę teraz do przeglądarki. Mam tutaj dwie zakładki. W pierwszej zakładce jest Home Assistant, który jest zainstalowany na Dockerze na Raspberry Pi 4, którego zawartość chcę przenieść na nową instalację, która się znajduje w drugiej zakładce i jest to instalacja na Proxmoxie na Fujitsu S920. Jak wspomniałem, sama procedura jest bardzo prosta. Wystarczy skorzystać z mechanizmu, który jest zainstalowany domyślnie w Home Assistancie, czyli z backupu i przywracania systemu. W tym celu przechodzę do ustawień, system, kopia zapasowa. Klikam wykonaj kopię zapasową, nadaję jej nazwę. Zaznaczam pełną kopię zapasową i klikam utwórz. W tym momencie zaczyna się proces tworzenia kopii zapasowej, która będzie zawierała katalogi, pliki i wszystkie informacje z bazy danych niezbędne do tworzenia nowej instancji. Po kilkunastu minutach proces tworzenia kopii bezpieczeństwa zakończył się, a jego efektem jest nowy plik migracja, którą należy przenieść na nową instancję Home Assistanta. Aby to zrobić, muszę najpierw go pobrać na dysk twardy. W tym celu klikam jego nazwę. W nowym oknie dialogowym mamy możliwość przywrócenia kopii zapasowej na aktualnej instancji za pomocą przycisku Restore. Ja natomiast chcę przywrócić kopię na nowej instancji, dlatego klikam przycisk z trzema kropkami i wybieram opcję Pobierz kopię zapasową. Plik został pobrany. Przechodzę do drugiej zakładki, do nowej instancji Home Assistanta. Przechodzę do ustawień, system, kopia zapasowa. Prześlij kopię zapasową, wskazuję wcześniej pobrany na dysk plik i zatwierdzam. Następuje wysyłka pliku, po zakończeniu której otrzymujemy kolejny komunikat z propozycją odtworzenia aktualnej instancji Home Assistanta z przesłanej kopii bezpieczeństwa. Wybieram opcję pełna kopia zapasowa i klikam Restore. Następuje utrata połączenia z Home Assistantem, ponieważ proces odpowiedzialny za przywrócenie instancji z kopii zapasowej najpierw ją wyłącza, a następnie przywraca dane z przesłanego pliku. W tym momencie musimy uzbroić się w cierpliwość, proces ten może potrwać nawet godzinę bez możliwości sprawdzenia stanu. A po odświeżeniu strony otrzymamy komunikat z błędem o niedostępności strony, także pozostało nam tylko czekanie. Po ponad godzinie Home Assistant uruchomił się ponownie, połączenie zostało przywrócone, dlatego mogę się zalogować. Od razu widać, że menu i dashboardy zostały zaimportowane, że dwie instancje Home Assistanta wyglądają identycznie, ale sam proces jeszcze się nie zakończył i część rzeczy może jeszcze nie działać. Dlatego trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość, chwilę poczekać i ewentualnie na samym końcu ponownie uruchomić Home Assistanta. W moim przypadku wymagane było jeszcze przepięcie między maszynami fizycznymi adaptera Bluetooth i bramkę Kombi 2.0, a następnie podpięcie ich do maszyny wirtualnej w Proxmoxie. O instalacji i konfiguracji Proxmoxa i Home Assistanta zrealizowałem już dwa materiały. W prawym górnym rogu powinny pojawić się ich miniatury. Jak widzicie, proces tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania jej na tej samej instancji czy też na nowej jest stosunkowo prosty. Dlatego zachęcam do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Najlepiej, żeby były to kopie automatyczne, cykliczne i żeby były zapisywane w chmurze. W ten sposób, jeżeli dojdzie do awarii dysku twardego, nie będzie problemu z odzyskaniem całej instancji Home Assistanta.
Na zakończenie chciałbym podziękować za uwagę. Chciałbym poprosić również o komentarze na temat Waszych przygód związanych z odzyskiwaniem instancji z kopii bezpieczeństwa, czy również Wam się udawało to za pierwszym razem. Jeżeli materiał się podobał, to proszę o łapkę w górę, a jeżeli nie, to o komentarze. Tymczasem trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.